Prędzej czy później każdy się przekona do tego. Tak jak kiedyś ludzie nie rozumieli, co to znaczy centralne ogrzewanie. W tej chwili każdy ma. Nieważne, czy to grzejniki, czy podłogówka. Zresztą tutaj parę innych wynalazków, czapki z głów, że pan to przemyślał. Ja może w 2 minutkach scharakteryzuję, jak to pracuje, dobrze? No i to jest cała filozofia tego rozwiązania. Proste, nieskomplikowane i wszystko w jednym miejscu. Zobaczymy, co ludzie sami będą chcieli i tyle. Czy chcą kominy, czy w końcu się przekonają do rekuperacji. Słuchajcie, w poprzednim filmie pokazaliśmy Wam, a właściwie Pan Maciej opowiedział o tym, jak żyło się w domu bez rekuperacji, jak sobie z tym poradził. Tam był taki sprytny sposób na to. I wracamy do naszych rozważań. Jesteśmy w tym momencie w kotłowni, w której zamontowaliśmy, a właściwie Radek zamontował nowy model rekuperatora. On jest w takim fajnym malowaniu. Zobaczcie, to nie jest wersja docelowa, to jest takie maskowanie, ponieważ jest to prototypowy egzemplarz. No i co, Panie Macieju, jak się Panu podoba ten sprzęt? Sprzęt ładnie wygląda, jak się sprawdzi, okaże się. Z tym, że tak jak ja poprzednio mówiłem, ja używałem produktu, który wydawał się w Europie jednym z najlepszych. Króciutko tylko zapoznałem się z możliwościami, z charakterystyką tego urządzenia. I uważam, że zgodziłem się, żeby testować ten rekuperator, to zrobiłem dobrze, moim zdaniem, ponieważ jest to urządzenie takie ciekawe w taki sposób, że jego charakterystyka pracy jest również kontrolowana u producenta, czyli producent może w razie awarii, w razie problemów podpowiedzieć nawet co i jak można realizować prawidłowo. I jedną rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, wielu klientów, którzy budują domy, jest zainteresowany rozmowy ze mną, rozmawiają: Panie Macieju, niech Pan mi powie, jaki Pan rekuperator radzi kupić. No to ja odpowiadam im to tak samo, jakby ktoś mnie zapytał, jaki kupić telefon, czy jaki kupić samochód. No rodzajów jest dużo, ale po moim doświadczeniu i uszkodzeniu złej pracy jednego z silników, to już mogę powiedzieć, że najlepiej korzystać z producenta, który ma dobrze rozwiniętą sieć serwisową. Czyli tu proponowałbym, żeby zawsze zwracać uwagę na jakość sprzętu i możliwość serwisu, dostępu do ewentualnych problemowych spraw, któremu nie życzę. Ale nowy samochód też na gwarancji jest i coś się psuje. Jak to z nowościami każdymi? No, tu kolega właśnie skończył montaż. Widzicie Państwo? Prawie. No, tu zostawił mnie dobrotliwie pracę z ociepleniem tego Pomogę wszystkiego. na ile zdążę dzisiaj. No, także miło, no tak to wygląda. W tej chwili nawet dokładniej widać, jaki jest układ orurowania. Może parę zdań, niech kolega się wypowie, jak to się w tej chwili z nowym rekuperatorem tok prac potoczył. Czyli zacznijmy od tego, że instalacja nie jest typową instalacją wentylacyjną i ona tak naprawdę jest w konflikcie z wieloma producentami, z wieloma myślami odnośnie tego tematu. To, co tutaj mi się podobało, to połączenie nie tylko rekuperatora jako samego systemu, ale wykorzystanie właśnie gruntowego wymiennika ciepła. Osobiście uważam, że to jest najtańsze źródło energii, jakie w ogóle istnieje, do tej pory mi znane. A tutaj dodatkowo jeszcze ciekawie wykorzystał właśnie różne możliwości pracy pompy ciepła i rekuperatora.
Jeżeli pominę temat samych rur plastikowych, do których powiedzmy mam troszeczkę wątpliwości, tutaj chodzi generalnie o średnicę i nie wiem jaka jest żywotność tych materiałów, bo każdy by chciał mieć to raz zrobione na w zasadzie raz i zapomnij. Ale widząc po tych paru latach, które tutaj były eksploatowane, ja tutaj nie widzę specjalnie jakichś przeciwwskazań. Rury przy demontażu i teraz częściowym wykorzystaniu tego były w zasadzie czyste, bez jakichś tam nalotów, brudu i tym podobnych spraw. Trzeba zaznaczyć, że ta rekuperacja po prostu cały czas chodziła i to jest zasadniczy temat, że to się tam nic w środku nie lęgło. Tym bardziej, że jeżeli ktoś przeanalizuje sobie ten układ, to zobaczy, że tutaj każdy wat, który teoretycznie mógłby być stracony, on został jakby powtórnie użyty. Bo to, co w ogóle mnie zafascynowało jako instalatora, bo zawsze wiedziałem o tym, że wyrzutnia ma temperaturę dodatnią, a pompa ciepła, wiadomo, że każdy stopień do góry to jest jego lepsza sprawność i nawet w okresie późno zimowym ona jest w stanie pracować, jeżeli ma temperaturę na plusie, a rekuperator zawsze wyrzuca temperaturę na plusie. Przepraszam, że przerwę. U mnie zimą 12 stopni wyrzuca rekuperator na zewnątrz powietrze już, to zużyte z dwutlenkiem węgla z wilgocią. To jest plus 12, nie w powietrze, tylko na pompę ciepła. To też właśnie mówię, że daje to pompie ciepła możliwość w ogóle pracy. Tutaj tak naprawdę zostało to zabezpieczone w bardzo mądry sposób, że można się odciąć od tego powietrza i wyrzucać bezpośrednio dzięki tym przepustnicom ręcznym, bo ręcznym, ale to one w skrajnych sytuacjach mogą być wykorzystane. Bez tego w niektórych sytuacjach by ten system mógł zawieść, ale w tym przypadku nie ma takiej możliwości, żeby on go zawiódł, bo wystarczy 2 ruchami ręki po prostu przerzucić to na pracę zewnętrzną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no coraz więcej osób docenia po prostu sam fakt wentylacji przy domach szczelnych, gdzie jakość instalacji też musi iść no, razem ze współpracy z samym urządzeniem i czym wyższej klasy urządzenie, nie zawsze to wiązane jest z ceną, tym po prostu lepiej się to później po prostu kalkuluje. To co mi podobało się przy montażu, to sama prostota. Sama prostota montażu. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, przynajmniej dla mnie. Zawiesić, założyć i podłączyć. Jeszcze żeśmy nie sprawdzali, jak to powiem, samego działania, bo nie zdążyliśmy. Zobaczymy, jakie to będzie miało przepływy, jak to po prostu poszło. To, co najważniejsze, czyli ilości powietrza, jakie są przerzucane w ogóle przez urządzenie i temperatury, jakie są osiągane, dzisiaj będą słabe, bo jest ciepło na dworze i te parametry nie będą takie miarodajne, ale to wyjdzie w ciągu, jak to powiem, paru godzin, bo w nocy będzie na pewno zimno i wtedy będzie widać, jakie te temperatury są naprawdę uzyskiwane. Tutaj na pewno wymiennik jest istotny, ja go już co prędzej zdążyłem rozebrać i sprawdzić. I na pewno nie jest to żaden metal, tylko są to jakieś tam tworzywa. I na pewno jest to bardzo duża powierzchnia wymiany cieplej w samym wymienniku, co daje prawie gwarancję, że te parametry będą po prostu bardzo, bardzo dobre. Będzie to widać na temperaturach, bo tak to sobie tylko możemy pogadać. Jak się nie odczyta temperatury, nie sprawdzi się, jakie są przepływy powietrza, to o niczym wtedy jeszcze nie świadczy. Powiem tak, no, prędzej czy później każdy się przekona do tego. Tak jak kiedyś ludzie nie rozumieli, co to znaczy centralne ogrzewanie. W tej chwili każdy ma. Nieważne, czy to grzejniki, czy podłogówka.
Tutaj też jest bardzo dobrze pomyślana sprawa wykorzystania samej energii z pompy ciepła. Bo chłodzenie i grzanie, które tutaj zastosował na nawiewie, w sposób bardzo płynny przechodzi w niskotemperaturowe ogrzewanie domu. A to oznacza, że w cudzysłowie 30 stopni jest w stanie ogrzać dom, który daje komfort na poziomie 22 chyba stopni albo więcej, nie wiem. 22, 23. Nie analizowałem tego. Ta niewielka strata, która powstaje zawsze w każdym rekuperatorze, 1-2 stopnie między nawiewem a wywiewem, przynajmniej tych dobrych urządzeń, to tutaj jest sztucznie podniesiona właśnie i rozwiązana jest sprawa właśnie grzania. A w okresie letnim też i chłodzenia, bo pompa ciepła jak grzeje wodę, to odpad technologiczny to jest chłód, który powstaje przy tym i to jest jakby po raz wtórny wykorzystane. To są konkretne kilowaty, które nie trzeba dodatkowo jakby produkować innym źródłem chłodu, energii i tak dalej. W okresie letnim to jest dość istotna kwestia. Ja może w 2 minutkach scharakteryzuję, jak to pracuje, dobrze? Pana dom, bo pan to już przetestował, przerobił. Czyli gdzieś tutaj, w momencie, gdzieś lampka tu była, tu jest. Czyli z gruntowego wymiennika ciepła mamy temperaturę powietrza. Jeżeli to była zima, to na dworze było minus 16 stopni, już plus 8 wychodziło tą rurą. Teraz przepustnicę mieliśmy zamkniętą. U góry część tej rury to jest rura, gdzie można pobierać powietrze z nadbudynku, czyli tak jakbyśmy z komina ciągnęli zewnątrz, czyli u góry nad urządzeniem to mamy powietrze z naddachu, to mamy powietrze z gruntowego wymiennika. Gdy było lato i w słońcu 40, w cieniu 35, to tą rurą wchodziło nam 20 stopni. Wchodzi do rekuperatora. Rekuperator zimą podgrzewa powietrze i tam widzicie Państwo taka skrzyneczka jest i to jest wymiennik ciepła, czyli powietrze przechodzące przez tą skrzynkę, która ma instalację grzewczą, podgrzewa się do 35 stopni i dmucha na pokoje. W momencie, kiedy w pokoju już jest temperatura 20 parę stopni, to tą rurą powietrze już zepsute, czyli z dwutlenkiem węgla i z wilgocią jest ściągane do rekuperatora, podgrzewa to powietrze, które zimą miało 8 stopni do 20 stopni, dmucha nam to 20 stopni pod tą skrzynkę, w tej skrzynce zyskuje temperaturę do 35, dmucha na pokoje. Skąd się bierze temperatura tych 35 stopni w tej skrzynce? A mianowicie stąd, że tymi instalacjami woda o temperaturze 55 stopni podgrzewa to powietrze. A ta temperatura tej wody bierze się stąd, że rurą, którą wyrzucają w większości urządzenia na zewnątrz, i to jest temperatura zimą w granicach 12 stopni, dostarczane jest do pompy ciepła. Pompa ciepła to 12 stopni zmienia na 2 stopnie, wyrzuca na zewnątrz. Dodajemy do tego zasilanie pompki, która tą wodę, przepraszam, tu jeszcze nie powiedziałem, że jeżeli dodamy 250 watów energii i schłodzimy powietrze z 12 do 2 stopni, to z tych 10 stopni plus 250 watów energii elektrycznej otrzymamy 110 litrów wody o temperaturze 60 stopni. I ta woda jest rozprowadzana i podgrzewana w okresie grzewczym, czyli to non-stop pracuje. No i to jest cała filozofia tego rozwiązania. Proste, nieskomplikowane i wszystko w jednym miejscu. Dobra, bo włączyłem się. Radek, ty już mi wspomniałeś o jednej rzeczy, która mnie tutaj nurtuje, czyli jakby podwójne
jak to powiedzieć, powietrze, które z pompy ciepła jest pchane jakby wentylatorem do rekuperatora. I tutaj miałeś pewną wątpliwość. Tak. Żebyś mi to wyjaśnił. Chodzi o to, że wyrzutnia, bo sam agregat pompy ciepła ma swój wentylator. Nie znam dokładnie charakterystyki pompy ciepła, ale każdy rekuperator ma dwa wentylatory. Jeden jest wyciągowy, drugi jest nawierny. I w przypadku tutaj widać to dość ładnie, bo ta rura to jest rura wyrzutowa. Ona podaje tak naprawdę albo bezpośrednio na pompę ciepła, albo może też być przełączona i wyrzucać całkowicie na zewnątrz. Przepraszam, Ale- odpowiem, bo robiłem badanie. No. Czyli pompa ciepła może działać z ilością powietrza między 80 a 200 metrów. Rekuperator w zależności będzie nastawiony na pierwszy, drugi czy trzeci bieg, będzie między 100 a 400 metrów mógł wyrzucić powietrza, prawda? jest właśnie ta sprawa- I teraz tak. Sprzężenie to powstaje. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że że pompa ciepła już ma podgrzaną wodę, nie pracuje, prawda? I w tym momencie załóżmy 200 metrów wyrzucane jest powietrza. Przez tą pompę przejdzie, ale mocno zahamuje. W związku z tym, żeby takiego zjawiska nie było, tu widzicie Państwo jest trójnik i rurą jest na zewnątrz możliwość wyprowadzonego powietrza. Tam jest taka sytuacja, że w rurze jest klapka. Jeżeli teraz pompa by się zatrzymała i dmuchamy powietrze, to klapka się otworzy i powietrze sobie wyjdzie. Gdyby się okazało, że załączyła się pompa ciepła i ona bierze 200 metrów, a rekuperator daje 100, prawda? W takim przypadku klapka się zamknie i ten rekuperator, ta pompa troszkę nawet rekuperatorowi jeszcze pomoże i tego powietrza więcej wyciągnie. Jak więcej wyciągnie, to zrobi w domu podciśnienie. Jak zrobi podciśnienie, to łatwiej wejdzie powietrze świeże. I to jest właśnie ta moja wątpliwość, bo w domach tych szczelnych, tak jak u Pana, generalnie zawsze powinna być albo równowaga, albo tam niewielkie nadciśnienie. Dlatego, że przy dłuższym podciśnieniu zaczynamy się męczyć. Pierwszy objaw zmęczenia wśród ludzi, którzy mieszkają w takim domu, to jest po prostu lekkie pocenie się. To nie jest coś nowego, co odkryłem, to są po prostu stwierdzenia klientów, których miałem okazję niejednokrotnie ratować z obłędu wręcz niektórych, bo było takie odczucie. Właśnie chodzi o to, żeby to było totalnie zbilansowane. Pan na szczęście zrobił tą jedną klapkę, która automatycznie sama czynnie się otwiera. I na dłuższą metę to jest niemożliwe, żeby powstało długotrwałe podciśnienie. Ale takich osób, które to uwzględniły, to pierwszą poznałem Pana akurat. Zresztą tutaj parę innych wynalazków, czapki z głów, że Pan to przemyślał, ale to miał być robiony inny odcinek. Czyli wracając do tematu, rekuperator nigdy nie będzie miał tutaj powiedzmy możliwości zatrzymania powietrza, bo gdyby on nawet się zatrzymał, gdyby miał tu zamknięty zawór, to i tak przez tą podniesioną klapkę powietrze nam wyjdzie. Tutaj może kiedyś nastąpi takie sprzężenie między producentami, że kiedy rekuperator pracuje z danym wydatkiem lub pompa potrzebuje większej ilości powietrza, po prostu po jakimś tam sygnale te bilanse powietrza zostaną wyrównane. Ale na tą chwilę to zostało w sposób, jak to powiem, domowym sposobem rozwiązane i to jest na pewno prawie skuteczne. 6. rok. Tak. Nie bawiąc się w ilości powietrza, które wchodzą i wychodzą za każdym razem, kiedy pompa chodzi i nie chodzi, ten układ po prostu się sprawdza. Jeżeli użytkownicy sami odczuwają komfort, a tak naprawdę do tego dążymy wszyscy, żeby odczuwać komfort, no to w tym momencie sprawa jest w 100% jakby określona pozytywnie. Jeżeli byłby dyskomfort, no to należy ten temat
rozkminić. Tak, nie, no tu najważniejsze. Ja ze względu na to, że jestem pomiarowcem, no mam troszkę różnych przyrządów, czyli podstawowym takim przyrządem u mnie w domu to jest czujnik, który mierzy temperaturę, procent wilgotności powietrza i dwutlenek węgla. I uważam, że temat dwutlenku węgla jest najważniejszy, bo powinniśmy wymienić tylko i wyłącznie niezbędną ilość powietrza w metrach sześciennych, które wynika z tego, żebyśmy nie mieli albo zbyt wilgotnego powietrza, albo zbyt dużych ppm-ów, czyli no powyżej 1500 ppm-ów to już jest niezdrowe powietrze. Czy to wszystko się rozbija o odczucie komfortu, bo Tak, każdy z nas tak, ma inne tak, odczucie tak. komfortu. I należy uszanować po prostu wolę Tak samych jest. gospodarzy, żeby po prostu mieli tak jak są, tak jak oczekują, a nie to co im się narzuca, bo więcej nie wolno, bo to jest za dużo, bo to jest za mało. Jak ktoś się chce kąpać w gorącej wodzie, kto mu broni? Ktoś zimny, kto mu broni? Tak samo i z powietrzem. Jeżeli chce więcej świeżego powietrza, to urządzenie ma dostarczyć. Tak. Po prostu. No i tutaj możemy... A najlepiej, żeby to nic nie kosztowało. Tak. Nie, no i tutaj patrząc na to, jeżeli ktoś będzie pracował na pierwszym czy drugim stopniu rekuperatora, to w stosunku do komina to nie ma nawet co porównywać. To są tak małe ilości powietrza, powiedzmy transportowane przez rekuperator, że tu praktycznie tylko o komforcie, a nie o pieniądzach, o wydatku finansowym. Znaczy, trzeba zacząć od tego, że jeżeli jest komin, to jeszcze musi dojść świeże powietrze, czyli jakaś tak, dziura, nieszczelność w czyli drzwiach, w oknie, tak jest, no. dziura w ścianie. Najczęściej przypadkowa. No bo najczęściej Przez zamykają tam niedoskonałość. ludzie, bo jest za zimno. A tutaj nie ma tego problemu, bo dom tak naprawdę jest zamknięty, bo gospodarz chce zamknąć. Jak jest otwarty, to znaczy, że gospodarz chciał otworzyć. Ale generalnie to jest i wyłącznie po prostu najniższy koszt wentylacji w domu. Tutaj nie ucieka zbyt dużo ciepła, bo jest zimno na dworze. Tu ucieka to ciepło tyle, co musi. Mamy świeże powietrze, mamy czym oddychać. Znacznie ogranicza nam to, jak to powiem, zapotrzebowanie na ciepło w domu. Temat przyszłości. Zobaczymy, co ludzie sami będą chcieli i tyle. Czy chcą kominy? Czy w końcu się przekonają do rekuperacji? To co, tym akcentem zakończymy tą rozmowę, ale to jeszcze nie jest koniec naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ mamy jeszcze kilka rzeczy do pokazania, ale zrobimy to, podzielę to po prostu na kolejne odcinki. My pójdziemy teraz zobaczyć, jak rozwiązał pan Maciej okap, bo ciebie to mocno zaskoczyło. Tak, mnie to mocno zaskoczyło. Widziałem po twojej minie, że byłeś zaskoczony. Także uchyliliśmy rąbkę tajemnicy, zapraszamy do kolejnego odcinka. I uchylę jeszcze jeden. Pokażę Państwu doświadczenia, które zrobiłem, które przeskoczyły nawet moje wyobrażenie. To jest doświadczenie robione w marcu tego roku o szczelności, nieszczelności budynku i o to, że możemy położyć najwspanialszą izolację i możemy mieć zero efektów. I pokażę Państwu, jak można bez pieniędzy przekuć to w złoto. Bez pieniędzy? Bez pieniędzy finansowych na inwestycje. Bez pieniędzy to brzmi dobrze, prawda? Wręcz się boję. Także subskrybujcie nasz kanał, jeśli nie chcecie tego przeoczyć. Zapraszamy do kolejnych odcinków, a na dzisiaj już dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.